Cześć, tu Radek. W dzisiejszym filmie omówię drogi, które zostaną oddane do użytku w 2022 roku. To już drugi film z tej serii. Pierwszy zrobiłem rok temu i cieszył się dużym zainteresowaniem. Cieszę się, że nie tylko ja interesuję się tym, gdzie powstają nowe drogi. W 2022 roku zostanie najprawdopodobniej oddanych do ruchu 361 km autostrad i dróg ekspresowych. Jeśli uda się tę liczbę osiągnąć, to będzie to wynik bardzo zbliżony do zeszłorocznego roku, w którym oddano 374 dróg tych klas. Oddane w 2021 roku odcinki oraz ciekawostki związane z realizacją omówiłem w poprzednim filmie. Jeśli jeszcze go nie widzieliście, to gorąco zachęcam, link w prawym górnym rogu. Zaczynamy od autostrady A1. W tym roku zostanie otwarta druga jezdnia na ostatnim budowanym odcinku A1 z Piotrkowa Trybunalskiego do Kamieńska o długości 25 km. Również oddane pod koniec 2021 roku odcinki A1, które zostały udostępnione na zasadzie przejezdności, zostaną w pełni ukończone. Dzięki temu będziemy już mogli przejechać całą autostradą A1 o długości 567 km od Gdańska do granicy z Czechami. Z plusów, między Tuszynem a Częstochową oraz w dwóch miejscach na Śląsku będziemy mieli do dyspozycji 3 pasy ruchu. Natomiast z minusów, na odcinku około 15 km pomiędzy Pyrzowicami a Piekarami Śląskimi prawdopodobnie autostradę oddaną dopiero 10 lat temu trzeba będzie rozebrać. Jest to związane z materiałem, który został użyty do budowy nasypów. Do ich budowy użyto popiołów z elektrociepłowni z procesów spalania głównie węgla, które pomimo atestów o braku reaktywności w połączeniu z wodą jednak zareagowały w postaci pęcznienia, czyli rozszerzenia swojej objętości. Więc obawiam się, że tutaj sama wymiana nawierzchni nie wystarczy. Możliwe, że trzeba będzie rozebrać dużo więcej. W bieżącym roku zostanie oddana droga ekspresowa S3 z Kamiennej Góry do Lubawki na granicy z Czechami. W budowie pozostanie natomiast odcinek z Bolkowa do Kamiennej Góry, więc ten fragment będzie na razie oderwany od reszty S3. Odcinek ten ma 15 km, ale tak naprawdę udostępnione zostanie około 13 km do węzła drogowego Lubawka. Ostatnie 2 km będą przez około 5 lat stały nieużywane, a droga na granicy z Czechami będzie przez ten czas skończyła się w polu. Jest to spowodowane tym, iż Czesi wciąż nie zaczęli budować autostrady do granicy. Brakuje około 40 km. Do czasu oddania przygranicznego odcinka D11 po czeskiej stronie nadal będzie obowiązywać ograniczenie do 9 ton, więc ciężki tranzyt nie będzie mógł jeszcze skorzystać z nowego odcinka S3. Może to i lepiej, biorąc pod uwagę, że cały ruch z S3 do przejścia granicznego będzie zapewne poprowadzony tędy, czyli przez ulicę Lubawki. Po 3 latach opóźnienia zostanie udostępniona droga ekspresowa S5 z Bydgoszczy do Nowych Mars o długości 46 km, niewybudowana przez pierwszego wykonawcę Impreza Pizzarotti. Dzięki temu odcinkowi Gdańsk już całkowicie bezkolizyjnie będzie połączony z Bydgoszczą, Poznaniem i Wrocławiem. Także w drugą stronę, wszyscy fani polskiego morza będą mieli lepszy i bezpieczniejszy dojazd. Otwarcie ma nastąpić jeszcze przed wakacjami, więc można powoli szykować już parawany. I kolejna dobra wiadomość dla podróżujących nad morze. I oczywiście również dla mieszkańców Szczecina. Ukończona zostanie przebudowa węzła Kijewo na autostradzie A6. Dzięki temu przed wakacjami, a bardzo możliwe, że nawet znacznie wcześniej, nie będzie już zwężeń do jednego pasa ruchu. W ramach tej inwestycji zniknęło także ostatnie 800 metrów po niemieckiej nawierzchni na A6. Służyła ona przez 83 lata. Zostajemy na północy kraju. W pierwszej połowie roku zostanie wreszcie oddana droga ekspresowa S6 z Bożego Pola Wielkiego do węzła Gdynia-Wielki Kack, tak zwana trasa kaszubska. Jej długość to 41 km. Dzięki tej drodze znacznie powinny zmniejszyć się korki w Rumie i Redzie oraz kolosalnie powinien uprościć się dojazd z Trójmiasta do Słupska, Lęborka i okolic. Natomiast korki na pewno nie znikną z obwodnicy Trójmiasta. Do tego potrzeba obwodnicy metropolitalnej, której budowa rozpocznie się również w 2022 roku i potrwa do 2025 roku. Pod koniec 2021 roku zostało otwartych kilka odcinków drogi ekspresowej S7 pomiędzy Nidzicą a Płońskiem. W pierwszej połowie roku zostaną otwarte pozostałe fragmenty. Druga jezdnia pomiędzy Napierkami a Mławą
oraz odcinek od wsi Wola Dłużniewska do Płońska. Dzięki temu droga S7 i DK7 pomiędzy Gdańskiem a Warszawą będzie już na całej długości dwujezdniowa. Niestety, bezkolizyjnie dojedziemy nią tylko do Płońska. W tym roku rozpoczną się prace w terenie pomiędzy Płońskiem a Trzosnowem. Istniejące odcinki o 2 pasach ruchu w każdą stronę zostaną przebudowane na S7 o 3 pasach ruchu w każdą stronę. Ukończenie poszczególnych fragmentów planowane jest w latach 2023 i 2025. Nie jest natomiast znana data otwarcia odcinka od Trzosnowa do Warszawy. 2 miesiące temu, po postępowaniu trwającym 3,5 roku, rozpatrzono w końcu odwołanie od decyzji środowiskowej. W tym roku powinny zostać rozpisane przetargi, ale póki co nie ma dla nich niestety zapewnionego finansowania. Przenosimy się na południe Warszawy. Pod koniec roku powinna zostać oddana droga ekspresowa S7 od węzła Warszawa-Lotnisko do Tarczyna o długości 21,5 km. Południowa jej część zostanie początkowo udostępniona tylko w formie przejezdności. Będzie to całkowicie nowy wyjazd i wjazd z Warszawy w kierunku Radomia, Kielc i Krakowa. Dzięki temu odcinkowi znacznie powinna zmniejszyć się ilość pojazdów na drodze S8 z Warszawy do Janek. Obecnie jest to drugi najbardziej obciążony odcinek w Polsce, co spowodowane jest tym, że S8 idzie tam na razie wspólnym śladem z drogą krajową nr 7. O najbardziej obciążonych drogach w Polsce opowiadałem więcej w filmie, który wyświetla się w prawym górnym rogu. Liczę również, że po oddaniu S7 ustąpią trochę korki na węźle Opacz, gdzie łącznica od strony węzła Konotopa do zjazdu na S8 ma tylko jeden pas. Również na S7 po niecałych 2 latach opóźnienia zostanie otwarty odcinek pomiędzy Naprawą a Skomielną Białą. Niestety prawdopodobnie nie wydarzy się to przed wakacjami. Długość tego krótkiego odcinka to 3 km, z czego na długości 2 km będziemy poruszali się tunelem pod zboczem góry Luboń Mały. Mimo że nie jest to duża odległość, to otwarcie tego odcinka udrożni zatory na skrzyżowaniu w Skomielnej Białej. Kierowcy podróżujący na trasie Kraków-Nowy Targ-Zakopane znaczną poprawę odczują realnie zapewne dopiero rok później, gdy ukończona zostanie dwujezdniowa droga krajowa nr 47 pomiędzy Rdzawką a Nowym Targiem. Natomiast już teraz bardzo poprawi się dojazd do granicy ze Słowacją w Hyżnem. Odetchnąć będą też w końcu mogli wszyscy mieszkający przy okolicznych drogach lokalnych, gdzie przez wiele lat wykorzystywane były objazdy Zakopianki, mimo bycia zupełnie nieprzystosowanymi do pełnienia takiej roli. W 2022 roku powinna zostać oddana do użytku droga ekspresowa S11, czyli obwodnica Olesna. Jej długość to 25 km. Dzięki niej znacznie skróci się podróż po drodze nr 11 na trasie Poznań-Śląsk. Jednak uważam, że i tak większość kierowców na trasie Poznań-Śląsk i odwrotnie będzie nadal wybierała drogę S5 i A4. Po prostu jest szybciej i bezpieczniej. Niestety na całą S11 z Piekar Śląskich do Koszalina poczekamy jeszcze bardzo długi czas, a szkoda. Średniodobowy ruch na tej drodze wynosi na odcinkach jednojezdniowych od jedynie 4000 do aż 24 000. Rozrzut jest więc ogromny i żałuję, że prace przygotowawcze dla tych najbardziej obciążonych odcinków nie zostały przeprowadzone wcześniej niż dla pozostałych, tak jak zrobiono to w przypadku obwodnic na tej drodze. W tym roku zostanie oddana południowa część zachodniej obwodnicy Łodzi w ciągu budowanej drogi ekspresowej S14. Udostępniony zostanie odcinek od węzła Łódź-Lublinek do Łódź-Teofilów w długości 12 km. W roku 2023 zostanie otwarty drugi odcinek i wtedy Łódź będzie miała pełną obwodnicę dookoła swego miasta. Niestety to, o czym mówiłem w filmie o A2, link wyświetla się w prawym górnym rogu, połączenie A2 z S14 i drogą nr 91 będzie zrealizowane z wykorzystaniem ronda. W bieżącym roku zostanie otwarte 3,5 km drogi ekspresowej S16 od węzła Ełk Północ do węzła Ełk Wschód. Niestety dalszy przebieg S16 ani w stronę Olsztyna, ani w stronę Białegostoku nie jest na chwilę obecną znany. W tym roku do użytkowania zostanie oddane 2,5 km drogi ekspresowej S17 od węzła Lubelska na połączeniu A2, S2 i S17 do węzła Zakręt, gdzie S17 krzyżuje się z drogą nr 92. Niestety na dalszy odcinek wschodniej obwodnicy Warszawy będziemy musieli poczekać jeszcze co najmniej kilka lat z uwagi na problemy z decyzją środowiskową. Opowiem o tym więcej w innym z filmów. Na razie nie jest w związku z tym nawet znany przebieg drogi.
Pod koniec roku powinna zostać oddana druga jezdnia obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego w ciągu S17 długości prawie 10 km. Przez najbliższe lata ten odcinek będzie na razie oderwany od innych dróg ekspresowych. Jesienią powinien zostać otwarty pierwszy odcinek autostrady A18 z Żar do Iłowy o długości 22 km. Jest to chyba jeden z nielicznych przypadków, gdzie najbardziej wyczekiwane przez kierowców było same rozpoczęcie budowy, a nie jej ukończenie. Od 2021 roku na całej długości DK18 jeździmy już w obu kierunkach komfortowo po północnej jezdni, więc na zawsze zakończył się etap, gdy na tę drogę mówiono patatajka lub najdłuższe schody Europy. W rejonie przejścia granicznego pozostaje w tym momencie otwarte dla ruchu ostatnie 200 metrów przedwojennej nawierzchni. Więc jak ktoś nie miał jeszcze wątpliwej przyjemności przejechać się hitlerowską autostradą, to wciąż ma szansę tego dokonać, zanim ostatni w Polsce fragment pozostający w użytku zostanie zamknięty. W 2022 roku pierwszy z przebudowywanych odcinków stanie się pełnoprawną autostradą, więc wreszcie na horyzoncie widać już bardzo dobry dojazd z Berlina do południowych części Polski. W 2022 roku zostanie udostępniona już cała droga ekspresowa S19, czyli Via Carpatia, pomiędzy Lublinem a Rzeszowem. W roku 2021 zostało oddanych 10 odcinków, a ostatnie 2 zostaną udostępnione wiosną tego roku. Łączna długość S19, która była budowana przez ostatnie lata od węzła Lublin-Węglin do węzła Sokołów Małopolski Północ, wynosi około 130 km. Czas przejazdu z centrum Rzeszowa do centrum Lublina powinien się skrócić do poniżej 2 godzin. Oprócz radykalnego skrócenia przejazdu pomiędzy tymi miastami, droga ta bardzo mocno zmieni rozkład ruchu w regionie. Od teraz jadąc z Rzeszowa do Warszawy, czy też z Lublina do Krakowa, najbardziej będzie się zapewne opłacało wybrać właśnie S19. Więc możemy liczyć na spadek ruchu na drogach, którymi do tej pory poruszano się w tych i podobnych relacjach, np. po DK9. W tym roku zostanie również oddanych do użytku kilka odcinków drogi ekspresowej S61, czyli Via Baltica. Otwarte zostaną 3 brakujące odcinki na trasie ze Szczuczyna przez Ełk i Suwałki do granicy z Litwą w Budzisku. Ich łączna długość to 67 km. W okolicy Ełku, gdzie droga budowana jest w bardzo trudnym, podmokłym terenie, zapewne będzie to na razie tylko przejezdność. Jako ciekawostkę dodam, że podczas budowy S61 została tu na pewien czas utopiona koparka. Na szczęście po kilku miesiącach udało się ją wyciągnąć. Pod koniec roku zostanie również oddany do ruchu kawałek południowej obwodnicy Łomży o długości 7 km, który jest już praktycznie ukończony, ale nie może zostać udostępniony z powodu braku węzła wchodzącego w skład sąsiedniego kontraktu. Do pełni szczęścia, jeśli chodzi o przejezdność S61, będzie brakowało 2 odcinków. Jeden z Ostrowi Mazowieckiej do Śniadowa długości 19,5 km, którego otwarcie planowane jest pod koniec 2023 roku. Drugim odcinkiem jest 13 km w północnej obwodnicy Łomży. Niestety w tym momencie dopiero trwa przetarg na wznowienie kontraktu, na którym budowy nie podjął poprzedni wykonawca Toto Construzioni. W warunkach przetargu wpisano wymóg zapewnienia przejezdności jedną jezdnią do końca 2023 roku i miejmy nadzieję, że uda się ten cel osiągnąć, choć niekoniecznie będzie to proste. Tak czy tak, Łomżę czeka niestety trudny okres, kiedy będzie można już całkowicie bezkolizyjnie dojechać S61 z litewskiej granicy aż do tego miasta, a wciąż nieprzejezdna będzie obwodnica. W ten sposób dotarliśmy do końca listy. Zostaną również oczywiście ukończone prace na odcinkach, które obecnie są otwarte na zasadzie przejezdności. Ale tych dróg dzisiaj nie wymieniam. Zainteresowane osoby jeszcze raz zachęcam do obejrzenia poprzedniego filmu, w którym o nich szczegółowo opowiadałem. W 2022 roku zostanie również otwartych kilka odcinków dróg krajowych poza siecią autostrad i dróg ekspresowych. Będą to tunel w Świnoujściu, fragment dwujezdniowej drogi nr 73 na południe od Kielc, obwodnica Iłży, Nowego Miasta Lubawskiego, Wałbrzycha, Kędzierzyna-Koźla i Smolajn. Po ostatnim filmie sporo osób prosiło o podsumowanie. Oto one. Na chwilę obecną posiadamy 4650 km autostrad i dróg ekspresowych. Z tego 30% to drogi mające mniej niż 5 lat. Kolejne 30% to odcinki otwarte w ciągu wcześniejszych 5 lat, a jedynie 40% dróg klasy A i S, którymi obecnie jeździmy, to odcinki starsze niż 10 lat. W budowie oraz realizacji Zaprojektuj i Zbuduj znajduje się 1111 km dróg klasy A i S, a 244 km są w przetargu. Łącznie daje nam to 6005 km autostrad i dróg ekspresowych.
W docelowym planie jest około 8177 km, z tego 2100 to autostrady, a 6077 to drogi ekspresowe. Więc poza odcinkami znajdującymi się w realizacji przetargu, pozostaje jeszcze około 2200 km dróg klasy A i S, doliczając planowane do budowy drugich jezdni. Dziękuję Igrowi oraz Krzysztofowi za wszelaką pomoc. Jeśli spodobał Ci się mój film, zasubskrybuj mój kanał, daj łapkę w górę oraz napisz komentarz, co Ci się podobało lub nie. Dzięki!